Cześć, witajcie oglądający. Dzisiaj nagrywam w końcu długo wyczekiwany film związany z komunikacją naszych magazynów energii opartych o BMS-a Jikong BMS bądź JK BMS z polskiego. Komunikacja za pomocą modułu ESP32 w systemie ESP Home, właściwie w systemie Home Assistant za pomocą dodatku ESP Home. Komunikację zrealizuję oczywiście z wykorzystaniem mojej obudowy, w której już znajduje się moduł ESP i cała komunikacja będzie zrealizowana od początku do końca, czyli jeżeli ktoś z Was nie posiada systemu ESP Home, właściwie dodatku ESP Home zainstalowanego w systemie Home Assistant, to również to wszystko będzie tutaj zawarte. A na początku jeszcze tego filmu chciałbym, żebyście, jeśli to nie jest dla Was problem, zasubskrybowali ten kanał tam poniżej, zostawili łapkę w górę oraz jakiś ślad po sobie. Może jakiś komentarz w związku z tym, w jaki sposób nagrywam filmy. Może coś robię źle, może coś Wam się nie podoba, również możecie napisać. A jeżeli Wam się coś podoba, to też proszę o zostawienie komentarza. Czy coś jeszcze chciałbym dodać na początku tego filmu? Myślę, że chyba to na razie wszystko. Jak mi się coś przypomni, na pewno w dalszej części filmu będę mówił. Także zaczynamy. Jak widzicie, mamy tutaj gołego Home Assistanta. Stworzyłem tą maszynę wirtualną, bo mam Home Assistanta postawionego na maszynie wirtualnej w programie VMware Workstation Pro 17. Ogólnie, jeżeli chcielibyście też dowiedzieć się, jak zainstalować Home Assistanta, oczywiście piszcie w komentarzu, również mogę dla Was nakręcić taki film związany z instalacją i pokażę Wam dokładnie krok po kroku, jak to zrobić na komputerze w takim właśnie programie wirtualizacyjnym. Natomiast teraz zaczynajmy od zainstalowania dodatku ESP Home. W tym celu, będąc na tym pulpicie, który tutaj przede mną widzicie, przechodzimy w ustawienia, przechodzimy do dodatków i tutaj przechodzimy do sklepu z dodatkami w prawym dolnym rogu. Wyszukujemy ESP Home Device Builder, czyli nasz dodatek pożądany, i klikamy tutaj ikonkę zainstaluj bądź przycisk. Program w tym momencie jest instalowany. Tak jak mówiłem, tym razem chciałem dla Was nakręcić ten film zdecydowanie lepiej, żeby wszyscy mogli spokojnie, bez większych trudności zainstalować to sobie. Jak widzicie, zainstalowany. Czy mamy włączyć sobie obserwatora? Myślę, że możemy sobie włączyć. Pokaż na pasku bocznym również. Dobrze, w tym momencie możemy uruchomić nasz program i otworzymy interfejs. I pokazuje nam się tutaj taki ekran. Będąc na tym ekranie, pierwsze co zrobimy, to przejdziemy do ikonki, do przycisku Secrets, znajdującej się w prawym górnym rogu. I tutaj skonfigurujemy sobie nazwę i hasło do naszej sieci Wi-Fi. Oczywiście na moim chomiku, link dostaniecie w opisie filmu, umieszczę wszystkie pliki związane z właśnie Secrets, właśnie z kodem do JK-BMS-a bądź Jikong BMS-a bądź JK BMS-a, z jakiegokolwiek języka to nazywać, oraz pliki YAML do dashboardów dla poszczególnych magazynów. A więc przechodzę do pliku, który stworzyłem wcześniej, kopiuję zawartość, wklejam tu i jak widzicie tutaj mamy Wi-Fi SSID, Wi-Fi password, czyli musimy tutaj wpisać swoją nazwę sieci oraz swoje hasło. Po wprowadzeniu nazwy sieci Wi-Fi oraz hasła i zapisaniu ustawień przechodzimy z powrotem do pulpitu ESP Home i tym razem wprowadzamy nowe urządzenie.
Wciskamy kontynuuj. Tu możemy wprowadzić nazwę urządzenia. Ja skorzystam z nazwy, którą wcześniej wykonałem, żebym miał zgodność plików. Wy możecie nazwać jak chcecie. W moim przypadku będzie to JKBMS3X, w związku z czym film oczywiście dotyczy podłączenia 3 magazynów opartych o JKBMS w połączeniu po Bluetooth. Także klikamy dalej, wybieramy moduł, z którego korzystamy. My tutaj korzystamy z modułu podstawowego ESP32. Tutaj mamy Encryption Key. My klikamy pomiń i jak widzicie utworzył nam się tutaj profil właśnie tego naszego modułu. Wchodzimy w edycję. Po pobraniu z mojego chomika pliku JKBMS3X otwieramy go i całą zawartość, która znajduje się w tym pliku, zaznaczamy i kopiujemy. Przechodzimy z powrotem do otwartego, świeżo utworzonego pliku, który się tutaj znajduje i wklejamy zawartość. Jak widzicie, mamy tutaj cały kod dotyczący 3 magazynów. Tu na samym początku mamy właśnie informacje o tym. Mamy BMS0, BMS1, BMS2, ich nazwy. Nazwa to jest podstawowa JKBMS. Różnią się one tym, że po podłodze tak zwanej mamy cyfrę dotyczącą magazynu pierwszego, drugiego, trzeciego. Tutaj mamy MAC adresy modułów Bluetooth i już za chwilę pokażę Wam, jak zlokalizować adresy modułów Bluetooth. Do lokalizacji adresów modułów Bluetooth naszych BMS-ów wykorzystamy aplikację. Aplikacji jest naprawdę bardzo dużo różnych. Ja używam aplikacji BDD, Bluetooth Device Enable Scan. Tak ona wygląda. Oczywiście są w niej reklamy standardowo. Nie wiem, czy ja mogę tutaj to zamknąć. Tu jeszcze mnie prosi o jakieś uprawnienia. OK. Mam taką aplikację. I ogólnie teraz, żebyśmy mogli w ogóle zlokalizować nasze BMS-y, adresy ich właściwie, to w moim przypadku muszę podejść do systemu, bo tak będzie mi najprościej. Ogólnie zasięg BMS-ów jest, zasięg Bluetooth BMS-ów jest dość słaby, także jak widzicie, ja mam tutaj taką wcześniejszą wersję puszeczki, którą zaprojektowałem, wykonałem, u mnie ona tutaj funkcjonuje. I teraz, żebym mógł zlokalizować adresy tych modułów Bluetooth, to na chwilę odłączę zasilanie od tego BMS-a. Jak widzicie, on zgasł. I teraz wykorzystam właśnie tą aplikację do przeskanowania. W moim przypadku znalezienie prawdopodobnie tych adresów będzie dość proste, ponieważ każdy z magazynów ma swoją nazwę, którą nadałem. Więc sprawdzamy. Już pomijam, niestety muszę opuścić telefon w dół. Dobrze, i proszę bardzo, jak widzicie, mamy tutaj LFP Slave 01, LFP Master 00, LFP Slave 02, czyli mamy już adresy modułów Bluetooth. Ja podłączam z powrotem, właściwie mogę zrobić sobie tu kurczę, nie mam jak niestety tak łatwo. Zrobię tak zwanego screena. Dobra, zrobiłem sobie screena i podłączam z powrotem, w moim przypadku, moduł ESP. Niech połączy mi się tu z magazynami. Także mamy adresy i idziemy teraz zweryfikować, czy dobrze wprowadzone. Dobra, ustawiłem Was tutaj. I jak widzicie, mamy tu adresy. W moim przypadku BMS 0, czyli tutaj ten adres, musi się zgadzać z LFP Master. No dobrze, ja sobie na szybko sprawdzę tutaj,
C8 47 80 16 94 4D. Ten mi się zgadza. Drugi moduł, czyli moja Slave 1, to jest 98DA2009 F450. Zgadza mi się tutaj. I jeszcze mam Slave'a 2 98DA2006 61 52. Cacuszko. Widzicie, dzięki tej aplikacji Bluetooth Device and Blescan BDD możecie pobrać ją oczywiście ze sklepu Play i w ten sposób sprawdzicie sobie adresy waszych modułów Bluetooth. Czyli już mamy adresację. Kolejny etap to przypisanie protokołów dla waszych BMS-ów do komunikacji po prostu z ESP-kiem, żeby one się ze sobą dogadały po tym Bluetooth. W moim przypadku ja mam wszystkie BMS-y model PB2A 16S20P, o ile dobrze pamiętam, i te moduły komunikują się po protokole JK02 podłoga 32S. I tak również mam tutaj wypisane. Tu powyżej wyboru wersji protokołu zielonymi napisami macie opisane, z którego protokołu powinniście skorzystać. Tyczy się to tak naprawdę tutaj wersji sprzętowej waszego BMS-a, tak? Czyli modelu. Żeby sprawdzić ogólnie, czy z którym protokołem może się skomunikować, to powinniście się udać tutaj na tą stronę kolegi Sysi, bo kolega Sysi właśnie stworzył ten program do komunikacji z naszymi BMS-ami w systemie ESP Home po ESP32 module. I jak wejdziemy sobie właśnie tutaj na tą stronę do kolegi Sysi, jak się przekierujemy, to tam powinna być jakaś tabliczka. Nie wiem, czy ja mogę to skopiować i tak sobie wkleić bezpośrednio, czy mi to już wyskoczy. A, Google na pewno znajdzie. Dobra, i tutaj mamy, słuchajcie, właśnie wszystkie informacje o tym, jakie moduły są wspierane. Natomiast większość użytkowników chyba decyduje się tu na połączenie BMS-ów po RS485, tak? Czyli po kablu tak zwanym. Ja wykorzystuję tutaj BLE. Dlaczego? Dlatego, że tak zacząłem i na razie to wszystko funkcjonuje. Być może w niedługim czasie przejdę na przewód, ponieważ jak widzieliście wcześniej na moich filmach, stworzyłem też taką obudowę do podłączenia różnych urządzeń komunikujących się po Modbusie po RS485. Być może wykorzystam również połączenie przewodowe. Jak na razie korzystam z Bluetooth i na tym połączeniu się opieram. Link do strony tutaj kolegi, który stworzył to programowanie do komunikacji z magazynami opartymi o JKBMS, również w opisie znajdziecie. Po skonfigurowaniu MAC adresów modułów Bluetooth i po skonfigurowaniu wersji protokołu, tak naprawdę to jest wszystko. Nic więcej w tym kodzie już nie musicie zmieniać. Ten kod ma wszystko tu tak poustawiane, że będzie to działać. Dla 3 magazynów oczywiście, dla 2 magazynów również, natomiast żeby wszystkie dane były w systemie wyświetlane poprawnie, trzeba byłoby po prostu wyłączyć tutaj magazyn numer 3 w tym kodzie, tak? Ogólnie cały kod jest dość, myślę, klarownie opisany, więc z samym wyłączeniem nie będzie raczej problemów. Wystarczy tylko wszystko, co opisane jest jako Slave 2 w nawiasie 3, po prostu odhaczyć tak zwanym płotkiem, co powoduje, że wyświetla nam się to na zielono i przestaje być widoczne dla kodu i dla systemu Home Assistant później, tak? Także myślę, że z tym sobie poradzicie. Oczywiście mógłbym tutaj pokusić się o to, żeby ten kod tak stworzyć, żeby po prostu wpisywać liczbę
obsługiwanych w danym czasie BMS-ów, czyli na przykład 1, 2 bądź 3 i w zależności od tego, jaka byłaby liczba wpisana, to po prostu kod samoczynnie by się konfigurował. Natomiast ten kod, że tak powiem, zrobiłem w ten sposób i na razie nic z nim nie zmieniałem, ponieważ tak naprawdę robimy to tylko raz dla naszych użytków domowych, dla naszego użytku domowego i już tego kodu później tu nic za bardzo nie zmieniamy, bo to funkcjonuje, ja mam to przetestowane, żadnych błędów tutaj z tym nie mam, to wszystko działa jak należy. Oczywiście warunek jest jeden, moduł ESP32 musi być blisko naszych magazynów, ponieważ komunikacja odbywa się po Bluetooth, a JKBMS-y mają gdzieś bardzo słaby zasięg Bluetooth. Oczywiście można skomunikować to po przewodzie, natomiast ja na razie tego nie zrobiłem. Także wracając do tematu, wszystko, słuchajcie, jest tu tak naprawdę skonfigurowane. Za dużo, właściwie nic już więcej nie musicie robić. Jeżeli macie 3 magazyny, to wszystko jest gotowe. Ja jeszcze ze swojej strony dodałem tutaj pewne sensory związane z łączną mocą, jaka przechodzi w danej chwili przez magazyny, łączną mocą oddawaną, czyli mocą, która jest liczona tylko dla wartości ujemnych, łączną mocą przyjmowaną, czyli tą mocą, która jest liczona tylko dla wartości dodatnich. Tu energia całkowita, czyli wszystko, co przepompowane zostało przez nasze magazyny podłączone do tego ESP-ka i to wszystko oczywiście, słuchajcie, jest liczone na samym ESP, co daje nam to, że ESP ma te dane w sobie. Gdyby coś się stało z Home Assistentem, a ESP jest połączony, to nadal on to wszystko liczy, tak? Więc te dane nam się gdzieś tam nie usuną. Tutaj mamy również następną encję LFP przyjęcie całkowite, czyli to ile weszło do magazynów, czyli te wartości, że tak powiem, dodatnie dla magazynu. No i mamy też sensory związane z oddaniem dzisiejszym, które są, jakby to powiedzieć, kasowane codziennie, tak? I przyjęcie dzisiejsze. Poza tym wszystkie inne sensory, które możecie znaleźć w moim wcześniejszym kodzie związane z mocą sygnału, z resetowaniem modułów itd. Z kodu, słuchajcie, wykluczyłem rezystancję CL. Do systemu nie jest to konieczne, ponieważ można sobie, powiedzmy, ustawić jakieś czasookresy i sprawdzać te rezystancje za pomocą po prostu oprogramowania typowego od JKBMS-a, wyłączając na chwilę moduł ESP, tak jak ja to zrobiłem wcześniej po prostu, w momencie kiedy sprawdzaliśmy MAC adresy do naszych BMS-ów. Także te rezystancje wykluczyłem. Poza tym wykluczyłem inne sensory, które stwierdziłem, że nie są mi do niczego konieczne. Możecie sobie to wszystko zobaczyć w kodzie. Jest to zapłotkowane i wyświetlane na zielono. Dlaczego powykluczałem pewne sensory? Ponieważ słuchajcie, jeżeli wszystkie sensory były włączone tutaj, no to niestety 3 BMS-y połączone poprzez BLE do ESP32, no jednak robią już dla niego jakieś obciążenie, dosyć spore i chłopak się męczy przy tym, co powoduje, że nie zawsze wszystkie dane docierają odpowiednio do systemu. Dlatego musiałem ograniczyć liczbę tych sensorów, żeby po prostu ta komunikacja była bezproblemowa. Oczywiście ja nie jestem tutaj też programistą, ja po prostu się z tym bawię, wykorzystuję to na własne potrzeby. Jeżeli ktoś z oglądających mnie po przejrzeniu tego kodu stwierdza, że jest jakiś błąd i potrafi go poprawić, żeby to działało lepiej, super. No naprawdę byłoby super. Myślę, że wszyscy byliby z tego tytułu zadowoleni. Natomiast no w moim przypadku to w ten sposób działa. Jeżeli chodzi w ogóle o odświeżanie danych z sensorów, to te dane odświeżane są w różnych, że tak powiem, czasookresach. Ja mam poustawiane to tak, że drugi magazyn odświeża mi się co 6 sekund, trzeci magazyn odświeża mi się co 6 sekund, drugi co 8 sekund.
sekund, a pierwszy co 10 sekund. W ten sposób te dane są przesyłane do systemu z przesunięciem. To też wpływa na to, że komunikacja tutaj jest niezakłócona. No dobrze, właściwie tutaj mamy to wszystko. Widzieliście, że nowe sensory wleciały tutaj i są liczone na samym ESP, co też wyklucza błędy, bo o tym nie wspomniałem wcześniej, ale miałem też dużo błędów wtedy, kiedy sensory związane z energią oddawaną, przyjmowaną, całkowitą do magazynu były liczone w Home Asystencie, bo w momencie odłączenia ESP od Wi-Fi, od zasilania, od BMS-ów pojawiały się jakieś dziwne informacje, co powodowało tym, że jakieś nagłe skoki były w energii oddawanej, bądź przyjmowanej, bądź całkowitej itd., itd. Po przeniesieniu liczenia tych sensorów, tej energii na ESP32, ten problem został rozwiązany. No dobrze, to właściwie jeżeli o takie tematy chodzi, no to wszystko. No dobrze, słuchajcie, no to robimy podsumowanie. Mamy zainstalowany dodatek ESP Home, mamy utworzony nasz pierwszy moduł w ESP. W naszym przypadku jest to JKBMS dla 3 magazynów. Mamy znalezione MAC adresy naszych BMS-ów. Mamy ustalony protokół dla naszych BMS-ów. Oczywiście Wy musicie ustalić sobie protokół według Waszych BMS-ów. Ja ogólnie na BMS-ach za bardzo się nie znam. Wiem jaki ja mam, wiem jaki protokół obsługuję, jak z tego skorzystać. A wcześniej jeszcze zapomniałem dodać, mieliśmy też utworzone nasze secrets właściwie, związane z dostępem do sieci Wi-Fi. I jak widzicie, tutaj jest sekcja właśnie związana z tymi naszymi sekretnymi danymi do naszych sieci Wi-Fi. To powoduje to, że jest to bardzo wygodne później w każdej instalacji kolejnych rozszerzeń do naszego ESP Home, ponieważ nie musimy za każdym razem wypełniać tych danych. A co jeszcze chciałem dodać, co jest bardzo istotne. Moduł ESP jest, właściwie kod dla modułu ESP do JKBMS-ów jest wzbogacony o tak zwany web server, tak? Więc nawet gdybyśmy stracili, że tak powiem, dostęp do Home Assistanta, to również mamy tutaj możliwość zalogowania się do naszego JKBMS, do naszego ESPK po adresie IP. Tu mamy hasło i nazwę tego konta admin, hasło admin. Standardowo, jak zwykle. Jestem z Wami ponownie po dłuższej chwili. Także nasz kod jest skonfigurowany. Teraz musimy przystąpić do wgrania kodu na nasz moduł ESP. Wyciągnąłem moduł ESP z obudowy, żeby pokazać Wam montaż ESPK do obudowy, którą zaprojektowałem i wykonałem na własne potrzeby. Oczywiście, jeżeli podoba Wam się taka obudowa, piszcie na adres mailowy umieszczony w opisie. Jak najbardziej taką obudowę będę w stanie Wam sprzedać. Montaż modułu ESP w tą obudowę wygląda następująco. Jest to zrobione dość sprytnie, dość fajnie. Także wkładamy. Biorę do tego śrubę, taką malutką śrubeczkę i tą malutką śrubeczką blokuję moduł ESP, by ten nie ruszał się w obudowie. Mamy zakręcone. Zakładam pokrywkę. Oczywiście dalej śruba jedna i od razu również zakręcę drugą śrubę. I słuchajcie, tak wygląda skręcona obudowa wraz z zamontowanym w niej modułem ESP32. Obudowa z umożliwieniem montażu na szynie elektrycznej. Mam tu szynę elektryczną. Ona jest w jakimś mniejszym rozmiarze, niedopasowana do naszych standardów europejskich. Natomiast zamontowana bardzo luźno się rusza. Na innej szynie jest zdecydowanie lepiej, na naszej europejskiej. Dobrze, także
Tak to wygląda. Teraz co musimy zrobić? Teraz musimy ten nasz moduł podłączyć przewodem do komputera, przewodem USB. W moim przypadku, ja mam już tu przewód przygotowany. W moim przypadku jest to przewód z końcówką micro USB, ponieważ takie złącze posiada moduł ESP32. Moduł został podłączony. Nie wiem, czy ten kabel będzie umożliwiał data transfer, ale to za chwilę zobaczymy. Co jest jeszcze istotne? Dobrze byłoby, gdyby moduł ESP32 zakupiony przez Was posiadał chip komunikacyjny CP2102. Dlaczego? Dlatego, że ten chip, z tego co zauważyłem i z tego co czytałem, on nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników, instalacji tych sterowników, ponieważ te sterowniki już od razu zintegrowane są z naszymi systemami Windows, więc to ułatwia nam robotę. Po prostu podłączamy moduł i on już jest widoczny przez system. Dobrze. Możemy sprawdzić jeszcze na nasze potrzeby, na jakim porcie ten moduł jest podłączony. W tym celu przejdziemy do menadżera urządzeń. A żeby przejść do menadżera urządzeń, to tutaj w lewym dolnym rogu na menu Start klikniemy prawym przyciskiem i wybierzemy menadżer urządzeń. Dobrze, ten nasz ESP32 powinien znajdować się, z tego co mi się wydaje, tutaj w polu rozwijanym porty. Więc rozwiniemy te porty i mamy tutaj opis Silicon Labs CP210X USB to UART Bridge i to jest właśnie nasz port 9 w moim przypadku. Dobrze, więc mamy ustalony port, na który będziemy wgrywali ten program, więc przystępujemy do wgrywania. Przechodzimy z powrotem do widoku ESP Home i w prawym górnym rogu w naszym programie, który wcześniej zapisujemy, Save, klikamy Install i tutaj w tym momencie wybieramy Plug into this computer. W tym momencie generuje się dla nas program, który za chwilę pobierzemy. Mamy tutaj właśnie takie obracające się kółeczko. Chwilkę to potrwa. Tutaj pobierze nam się taki plik do wgrania właśnie na naszego ESP. Co jest istotne też, należy korzystać z przeglądarki Google Chrome bądź Microsoft Edge. Na przeglądarce Mozilla ta zakładka, którą za chwilę otworzymy, ESP Home Web, nie działa. Ogólnie na przykład jeżeli chodzi o generację samego programu, to z tego co zauważyłem na przeglądarce internetowej Mozilla Firefox, to przygotowywanie pliku do pobrania dzieje się dużo szybciej. Tutaj trwa to zdecydowanie dłużej i chwilę to zajmie. Dla Was na filmie będzie to przyspieszone. Mamy już przygotowany plik do pobrania. No to klikamy Download. W moim przypadku blokuje to pobieranie. Ja klikam Zachowaj. Plik został pobrany w formacie bin. Możemy przejść do folderu, gdzie znajduje się ten plik. Dobrze, już wiemy. I teraz klikamy dwójeczkę, czyli Open ESP Home Web. Znajdujemy się na takim ekranie od ESP Home Dashboard. Klikamy przycisk tutaj znajdujący się Connect i wybieramy nasz 9 port. Pamiętacie, sprawdzaliśmy go w menadżerze urządzeń wcześniej. Klikamy Połącz. Jesteśmy połączeni z modułem ESP i w tym momencie wybieramy Install. Pojawia nam się takie okienko. Musimy wybrać plik, który wcześniej pobraliśmy. W moim przypadku znajduje się on w folderze Pobrane i też do tego folderu przechodzę i wybieramy ten plik do wgrania. Instalujemy i czekamy na wgranie oprogramowania. Jak widzicie, gratulacje, mamy zainstalowane oprogramowanie na naszym ESP. Zamykamy to okienko. Następnym krokiem, jaki wykonamy, jest to odłączenie naszego modułu ESP. Tu mamy rozłączone połączenie. Możemy zamknąć już tą kartę. Przechodzimy tutaj do naszego
Home Assistanta. Z racji, że jeszcze nie restartowałem tego oprogramowania, tego Home Assistanta po instalacji i po zainstalowaniu dodatku, to sprawdzimy konfigurację. Przechodząc do narzędzi deweloperskich ogólnie, sprawdzimy konfigurację i uruchomimy ponownie naszego Home Assistanta, żeby wszystko przeładowało się ponownie. Dodatek, który został zainstalowany, żeby został zainicjowany od nowa. Tu już mieliśmy jakieś ogólnie powiadomienie też, prawdopodobnie o wykryciu naszego modułu. Jak nam się tu wszystko ładnie uruchomi, mamy Home Assistant, uruchomił się, podłączmy nasz moduł skonfigurowany i zainstalowany. I za chwilę, a nawet mamy tu chyba już powiadomienie nam wyskoczyło. New device discovered, check it out. To jest akurat coś innego w tym momencie jeszcze. Poczekamy chwilę. Moduł powinien się połączyć z internetem. Tak, jak widzicie, pokazało nam się to tutaj. Nie wiem, czy ten kabel nie ma jakiegoś problemu. Jak już podłączymy moduł do Home Assistanta, to kontrolka niebieska, która się tu znajduje, powinna nam się zaświecić. Zmieniłem troszeczkę ustawienie tej kontrolki, ponieważ wcześniej było to zrobione tak, że świeciła się ona już w momencie połączenia Wi-Fi. W tym momencie zaświeci się ona dopiero po podłączeniu do Home Assistanta. Taką mam nadzieję, więc sprawdzimy to. Dobrze, mamy wykryte JKBMS 2, więc wybieramy utwórz. To się znajduje w ustawieniach i w powiadomieniach również mamy, że nowe ustawienie znalezione. To widzimy po tym, że tu mamy pomarańczową jedyneczkę. Więc przechodzimy i wybieramy utwórz. Tu nas pyta, czy chcemy dodać węzeł do Home Assistanta. Tak, chcemy. I zobaczcie, niebieska kontrolka się zaświeciła. Oznacza to, że mamy połączenie Wi-Fi, jesteśmy podłączeni z Home Assistantem. Mamy tutaj wybór obszaru, w którym znajduje się ten moduł. W moim przypadku jest to, mogę dodać sobie nowy obszar, stodoła, i zapisuję ten obszar, zakończ. I słuchajcie, mamy dodany nasz moduł, natomiast jak na razie nie mamy jeszcze połączenia z naszymi BMS-ami. Dlaczego? Dlatego, że ja mam, widzicie, w moim Home Assistancie tym głównym również pojawił się moduł, który zainstalowaliśmy razem. Ale dlaczego ja nie mam połączenia teraz tego modułu z moimi BMS-ami? Raz, że znajduję się dosyć daleko od nich, ale dwa, że mam magazyny wpięte tutaj w swój system. Więc teraz pójdziemy razem odpiąć moduł, który przesyła mi dane do mojego systemu. Na chwilę pozbawiony będę tych danych i podłączymy ten moduł, żeby można było w tym testowym Home Assistancie moim, którego zainstalowałem, zweryfikować, czy działa. Także odpinamy przewód. Oczywiście przejdźmy sobie tu. Moduł jest wypięty i słuchajcie, idziemy razem teraz podłączyć ten nasz zaprogramowany świeżo moduł. Jak widzicie, tu jest moja wcześniejsza wersja puszki. Możecie sobie porównać, jaka jest różnica. Dlaczego ta stara jest taka wielka? Ponieważ we wcześniejszych pomysłach moich wykorzystywałem płytkę rozszerzeń do montażu ESP. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu miałem bardzo łatwą, powiedzmy, wymianę samego modułu ESP, ale to się nie tyczyło tak naprawdę tego Blackboxa, tylko bardziej tego RS485, bo tu już idzie więcej kabelków, więc wyciągnięcie modułu z płytki rozszerzeń było po prostu zdecydowanie szybsze. Taka różnica jest wielkości. Teraz ten moduł zawiera tylko ESP32, nic więcej. Ok. Podłączymy ten moduł. Najpierw zapniemy go oczywiście na naszą szynę. Cyk. Moduł jest zapięty na szynę. I teraz słuchajcie, odłączę przewód zasilania od tego modułu, podłączymy do tego, poczekamy chwilę, zobaczymy, czy niebieska ikonka się zaświeci. O, magazyny słyszę cykają. Poczekamy na kontrolkę.
Mamy połączenie, słuchajcie. Połączenie do nas wróciło, prawie sobie trochę włosy. Dobra, idziemy teraz zobaczyć, czy nasz Home Assistant testowy otrzymał już dane. Jak widzicie, ustawię kamerkę jeszcze. Dobra, mam nadzieję, że coś widzicie na tym ekranie. No to słuchajcie, jak widzicie, mamy tu wszystkie informacje. Także komunikacja nastąpiła. Mamy adres IP. Teraz pokażę Wam właśnie to, co mówiłem wcześniej, czyli web serwer. Więc wybieramy tutaj z diagnostyki, mamy IP. Skopiujemy sobie ten adres IP, zaznaczając go. I zobaczcie sobie, co daje nam web serwer, bo to jest dość fajne, dość istotna rzecz. Prosi nas o podanie nazwy użytkownika i hasła. Tak jak wcześniej mówiłem, nazwa użytkownika to admin, małymi literami, hasło admin. Zaloguj. Możemy zapisać. I proszę bardzo, dzięki temu, że dodaliśmy serwer webowy do naszego modułu, jakby Home Assistant się wysypał, to nadal jeszcze mamy wgląd w te parametry wszystkie naszych magazynów. 3 magazyny podpięte, każdy magazyn oznaczony cyfrą, czyli mamy 1, mamy 2, mamy 3, więc to wszystko jest tutaj jasno i wyraźnie poopisywane. OK, dobrze. Poza tym mamy tutaj taką diagnostykę, mamy MAC adres modułu ESP32, moc sygnału, czy jest połączony, no i z jaką siecią jest połączony. Tak jak mówię, nie wszystkie sensory są tu widoczne, dlatego że ograniczyłem ich ilość ze względów takich, żeby po prostu ten moduł działał dość sprawnie i dość szybko. OK, kolejnym krokiem będzie utworzenie karty związanej z parametrami pracy Waszych magazynów LFP połączonych właśnie do ESP32 POBLE. W tym celu przejdźmy do zakładki, na przykład przegląd tu właśnie. W prawym górnym rogu naciśnijmy kredkę, która opisana jest jako edytuj dashboard. My chcemy utworzyć nową kartę, więc tutaj mamy dodaj widok takim plusem. Może być to układ jako sekcję. Nazwijmy go jako magazyn. Możemy dodać ikonę baterii na przykład i zapiszmy. I teraz wyskoczyło nam takie coś, taka konfiguracja. I ja na przykład wybieram tutaj tą kredeczkę, która się znajduje tu i mamy pokaż edytor kodu. I tutaj w to miejsce usuwamy to, co jest napisane. Przechodzimy do plików, które możecie pobrać z mojego chomika. I kolejno wszystkie 3 musimy tam wgrać. Otwieramy ten plik, zaznaczamy całą zawartość, kopiujemy tą zawartość i przechodzimy do konfiguracji karty nagłówek i wklejamy tu zawartość. Widzicie, pokazał nam się magazyn pierwszy i wszystkie parametry związane z tym magazynem. I właściwie to dla nas tyle. Mamy już jakby skonfigurowany ten magazyn. A widzę, że tu mam jakiś unknown. Nie wiem, z czego to wynika na razie. Za chwilę będę to weryfikował. Dobrze, zapisujemy. I słuchajcie, dodajemy sobie kolejny taki widok, kolejną taką kartę i ponawiamy proces, tym razem dla drugiego pliku. Oczywiście znowu edytor kodu, usuwamy tu wszystko, przechodzimy do następnego pliku oznaczonego jako 2, zaznaczamy całą zawartość, kopiujemy, przechodzimy do konfiguracji karty, ja sobie jeszcze tu poszerzę, wklejamy, proszę bardzo, jest. Zapisujemy, mamy drugi magazyn i znowu dodajemy nowa sekcja, tutaj kredeczka, pokaż edytor kodu, zaznacz, usuń wszystko, folder, plik JKBMS 3HA, kopiuj, powrót, wklejamy, zapisujemy i mamy gotowe. I tak wygląda konfiguracja dla 3 magazynów. Jestem ciekawy, dlaczego mam tutaj time unknown. Bardzo mnie to ciekawi. Przejdźmy może, sprawdzimy, czy mamy tutaj jakiś problem z tym sensorem.
Czy może to tylko wina Home Assistanta i trzeba byłoby coś przeładować? Ja słyszę, że mi tam troszeczkę klika. Nie wiem, czy jakieś problemy się nie pojawiły. O, time. Gdzie my mamy tutaj time? Ja nie widzę time. JKBMS, time formatted. Total. Tak jakbyśmy nie mieli tego sensora tutaj wgranego, to jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, nie widzę tutaj tego sensora, nie wiem co się z nim stało. Widzę w ogóle jakieś, coś mi się tu źle załadowało. Spróbujemy zrestartować jeszcze raz Home Assistanta po tym wgraniu, wiecie, bo takiego problemu jeszcze nigdy nie miałem. A może dwa Home Assistenty na jednej sieci Wi-Fi się w jakiś sposób gryzą? No zaraz zobaczymy. Bo słyszę, że one też tam łączą się cały czas z modułem Bluetooth. Na moim pierwotnym systemie taki błąd nie występuje. Taka sytuacja nie ma miejsca. Nie wiem, czy Home Assistant się już uruchomił. O, widzicie? Pojawił nam się czas. Możemy sobie jeszcze ewentualnie odświeżyć. Sprawdzimy jeszcze raz tutaj w ustawieniach. Gdzie jest ten ESP Home? Tutaj. Czy wszystkie encje mamy? Czy mamy teraz? Jest, teraz już mamy Total Runtime for Formatted. Widzicie? Wcześniej nie mieliśmy. Ciekawostka to jest, czemu się nie załadowało. Wszystkie informacje się pojawiły. Tu już mamy to, co trzeba. Tak, teraz jest już w porządku wszystko. Wszystkie sensory, wszystkie encje, wszystkie przełączniki, wszystko mamy załadowane. Także no niestety jest to dosyć istotne też, żeby po instalacji takich dodatków zrestartować również system. A najlepiej jest zrestartować go może całkowicie, nie przez przeładowanie tych wszystkich plików, ale w ogóle restart, taki twardy restart. Ale słyszę, że teraz już nie klika i wszystko jest poprawnie. Także przeprowadziłem Was tutaj przez podłączenie, konfigurację tego do systemu Home Assistant i w tym momencie macie to skonfigurowane, działające. Także słuchajcie, moi drodzy, przeszliśmy razem przez podłączenie 3 magazynów po Bluetooth do naszego systemu Home Assistant za pomocą ESP32. Mam nadzieję, że zrozumiale przeprowadziłem Was przez całą instalację. Oczywiście zachęcam bardzo wszystkich do zalajkowania, do zostawienia śladu po sobie tam poniżej filmu oraz do subskrypcji mojego kanału. Bardzo dziękuję za wsparcie. Mam nowego wspierającego również, pana Sławomira, także super. Dzięki wielkie. No i co? Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Wesołych świąt. Pozdrawiam. Cześć. Miłego użytkowania magazynów LFP.